Dziś jedziemy tam, gdzie podobno wszystko się zaczyna. Na Hel, zwany także początkiem Polski. Hel to miejscowość, która prawa miejskie uzyskała w 1260 roku. Sam półwysep jest jednym z najbardziej unikatowych półwyspów na świecie i jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez polskich turystów od wielu, wielu lat. Przez blisko 1,5 wieku półwysep podlegał krzyżakom i był to okres gwałtownego rozwoju Helu. Powstały w tym czasie liczne kościoły, ratusz, szpital i karczmy, a wraz z budową portu rybackiego na terenie miasta zbudowano też pierwszy dom zdrojowy. Hel pełnił ważną funkcję w okresie obrony naszego wybrzeża w 1939 roku. Rejon umocnień na Helu był jednym z najdłużej stawiającym opór miejscem podczas kampanii wrześniowej. Obrona Cyplu trwała 32 dni. Aby bliżej zapoznać się z historią, warto wybrać się do Muzeum Obrony Wybrzeża. Nie bez powodu Hel nosi miano jednego z najciekawszych miejsc w Polsce i to nie tylko ze względu na bogactwo i możliwości, jakie oferują jego kurorty. Amerykański serwis The World Geography w swoim rankingu najbardziej zdumiewających półwyspów świata umieścił Półwysep Helski na 6. miejscu. Ten piaszczysty wał długi na 34 km to unikat na skalę światową. Sama Mierzeja Helska jest najmłodszą częścią naszego wybrzeża. Liczy sobie, jak szacują naukowcy, od 6 do 8 tysięcy lat. A wszystko to zaczęło się od siły prądów i fal morskich, które z racji zachodnich wiatrów za przylądkiem Rozewie kumulowały masy piasku z klifów nadbrzeżnych. Z morza zaczęły wyłaniać się piaskowe wysepki, tworzące z czasem piaszczysty wał. Dziś to ciągły półwysep. Obecnie Półwysep Helski w swoim najszerszym miejscu, a więc w samej miejscowości Hel, liczy sobie 3 km. Najwężej natomiast jest pomiędzy miejscowościami Chałupy i Kuźnica, gdzie odległość od morza do morza to jedynie 150 metrów. Z racji swojego nadmorskiego klimatu warunki do odpoczynku, jakie oferuje Mierzeja Helska, są idealne. Latem upały są tu znacznie mniej odczuwalne niż w innych częściach kraju. Jesienie są ciepłe, zimy łagodne, zaś roczna suma opadów okazuje się stosunkowo niewielka. Warto jednak pamiętać, że od morza często wieją tu silne wiatry. Cały Półwysep Helski należy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1978 roku. Przez całą Mierzeję przebiega linia kolejowa oraz wygodna droga, przy której biegnie ścieżka rowerowa. Turyści tutaj przybywający mogą korzystać z pięknych, niezatłurzonych plaż nad otwartym morzem lub z plaż położonych nad Zatoką Pucką. Nad zatoką znajdziesz wiele kempingów specjalizujących się w obsłudze windsurferów i kitesurferów, ponieważ panują tutaj bardzo dobre warunki do uprawiania tego typu sportu. A na całym półwyspie ulokowanych jest kilka kultowych nadmorskich polskich kurortów: Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, no i oczywiście samo miasto Hel, które jest jednocześnie starym kaszubskim miastem portowym i miejscowością letniskową. Port w Helu jest doskonałą bazą dla amatorów sportów wodnych. Pływają stąd regularnie statki do Gdyni, Gdańska i Sopotu. Znajdziesz tu też ciekawe Muzeum Rybołówstwa, gdzie można wspiąć się na wysoką wieżę widokową i podziwiać panoramę całego miasta, Muzeum Obrony Wybrzeża oraz słynne helskie fokarium. Fokarium jest częścią stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Powstało w celu odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Z założenia jest to placówka badawczo-hodowlana, dzięki której w przyszłości foki znów zasiedlą południową część Morza Bałtyckiego, a jednocześnie ośrodek rehabilitacji osobników chorych i osłabionych.
Wyleczone foki są wypuszczane na wolność, podobnie jak przychówek hodowlanego stada. Ośrodek spełnia ważną rolę pomocniczą w odtwarzaniu bałtyckiej populacji tego gatunku. Ratuje foki chore, dostarcza młode, zaznajamia ludzi z problemami ekologicznymi Bałtyku i jego mieszkańców. Zapalonym turystom polecam udać się pod Kopiec Kaszubów, symbolicznie uznany za początek Polski, i tam zrobić sobie zdjęcie. Taka fotka bowiem jest warunkiem do otrzymania bezpłatnego certyfikatu poświadczającego wizytę na Helu, który wydaje Biuro Promocji przy Urzędzie Miasta. W mieście Hel, podobnie jak w Gdańsku, znajdziesz również pomnik Neptuna. Pierwowzór tego posągu znajduje się w Bolonii. Helski Neptun robi wrażenie. Autorem projektu jest Arkadiusz Żółtowski, herbu rodzinnego Ogończyk. W sierpniu 2020 roku miał miejsce dosyć nieprzyjemny incydent. Jakiś niesforny turysta pozbawił Neptuna członka, ale dzięki sprawnej współpracy miasta i policji udało się go namierzyć i odzyskać przyrodzenie ponad 5-metrowej rzeźby. I kamienny Neptun znów stoi na bulwarze w całej okazałości. Port w Helu wybudowany został w latach 1882-83 przez rząd pruski. Obecnie na terenie portu znajdują się przedsiębiorstwa połowowe oraz budynki i hale niezbędne do funkcjonowania przetwórstwa rybnego. Port daje schronienie kutrom i łodziom rybackim, ale także pełni funkcję przystani dla wodolotów i statków wycieczkowych. W porcie swoje miejsce ma także przystań jachtowa z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym i placówką odprawy granicznej. Wejście do portu o szerokości 85 metrów i głębokości 8 metrów usytuowane jest od strony Zatoki Puckiej. I choć sama wycieczka na Hel zajmie tylko jeden dzień, to naprawdę warto jest przejechać choćby całą Polskę, aby znaleźć się tu i zaczerpnąć w płuca powietrza z Helu.